Witamy serdecznie. Znajdujemy się w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, na gospodarstwie rodzinnym państwa Gilów w miejscowości Magnusy. Przywieźliśmy tu dzisiaj kombajn Rostelmash Acros na wymianę na Vectora 425. Jest to taka ciekawostka, że w firmie Korbanek pierwszy raz robimy taką wymianę Rostelmasha za Rostelmasha, nie? I Daniel był dość chętny na tą wymianę po 2 latach. Powiedz dlaczego, Daniel, troszeczkę tak się pokusiłeś na to już. No, ze względów może takich, żeby był wydajniejszy. Są tu również ciekawe rozwiązania zastosowane, jak także w tamtym wektorze, ale chodziło o to, żeby był wydajniejszy, szybszy. W tym jest tak, rozładunek bez użycia mocarni, no ta mocarnia musi być załączona. Wspominałeś też, że do Ciebie jest dość ważny zbiornik na ziarno. Tak, zbiornik na ziarno, bo tam jest 6000 litrów, tu jest 9000 litrów, także robisz sporo kukurydzy. Dużo czasu właśnie schodziło na rozładunku, a dzisiaj, jak wiemy, czas to pieniądz. To okno pogodowe jest różne, nieraz jest tak, że jest parę dni i już jest że tak powiem, pogoda się psuje, to trzeba szybko, sprawnie, żeby to szło. Tamten Vector służył u nas 2 lata, byliśmy zadowoleni, tylko mówię, trzeba coś szybszego, coś mocniejszego, I dlatego zdecydowaliśmy się wziąć tą samą markę, tylko model wyższą, że tak powiem. A Daniela, powiedz mi, bo Twoje gospodarstwo się tu specjalizuje, widzę, w produkcji, w hodowli gęsi, tak? Tak, produkcja roślinna i zwierzęca. Zwierzęca to jest chów i hodowla gęsi. A ile sztuk rocznie tego wyprodukujesz? W granicach tak 15 tysięcy 15 tysięcy w roku. Tak, w roku. A jak to ma się na tonę mięsa gęsi? To trzeba było przeliczyć średnią tam sztukę w granicach 6,5 kg, razy to 15,5, nie? I gospodarujemy na hektarach około tam 70 hektarów. Głównie pszenica, rzepa, kukurydza. Także... A to w większości to zboże to i tak do swoich, na swój przerób, jak to się mówi. Tak. Wszystko gąski wszystko wydubią. Wszystko wydubią, wszystko zjedzą, wszystko przetrawią, że tak powiem. Daniel, tu masz teraz, mówię, kombajn o sporo większej wydajności, bo tu jest, zresztą tak samo jak tam jest, bęben 800, ale klepisko tu już jest prawie 1,40 m, 1,38 m. Powierzchnia, cała separacja wytrząsaczy to jest tam 6,3 metra, to jest bardzo dużo silnik, to jest 330 koni, też tej samej marki co Kumis, to już też wiesz na ten temat, nie? Jump Control ma tak samo jak w Vectorze, to wiadomo, ten szybki rzut klepiska, fajna sprawa. To jest ciekawa propozycja, to jest mocne. Raz, powiem szczerze, raz tylko mi się zdarzyło, że musiałem tego użyć, co naprawdę się przeraziłem, bo aż kombajn, że tak powiem, zgasł, nie było problemu. Zrzucasz klepisko, minuta czasu, jedziesz dalej. To jest ciekawe rozwiązanie. Daniela, powiedz mi, bo Ty już w swoim gospodarstwie przerabiałeś trochę maszyn, między innymi kombajny też miałeś już wcześniej, marek takich, że tak powiem, dobrych, lepszych. Zaczynaliśmy od Bizona, to rodzice tutaj, później był New Holland, 8 sezonów i w roku... A New Holland, jaki to był model? TCRS 56 i w roku 12-14 udaliśmy się do firmy Korbanek, gdzie żeśmy, że tak powiem, zrobili handelek, wymieniliśmy po prostu tego New Hollanda na Massey Fergusona 7240 Active, która do dnia dzisiejszego się sprawuje i dobrze się bardzo sprawuje, dobrze się sprawuje. Po czym był też Lexion 420, którego wymieniliśmy właśnie 2 lata temu na tego Vectora, który ten Vector 2 lata tutaj u nas służył bardzo dobrze, też teraz wymieniamy na tą samą markę, tylko większą, wydajniejszą. Czyli firma Korbanek jakby Ci dosyć sprzyjała, tak? Można tak powiedzieć, że z firmą Korbanek już od jakichś 10 lat tutaj jakieś tam interesy prowadzimy. Jeżeli chodzi o części, o serwis, też raczej tam nie miałeś kłopotu nigdy. Nie, serwis, Tarnowo, tam wiadomo, u Was baza lokalna, ale tutaj do Lipin
koło Łodzi, jak coś nie jest aż tak daleko. Ewentualnie tu chyba Baranów, jak się nie mylę. Mroczeń, aha, no bo to jest tam na pograniczu Baranów, Mroczeń. Także no w miarę blisko nie jest tam jakoś, ale póki co odpukać nie było jakichś większych problemów. Ten Ferguson już ósmy sezon. Także, że sprawuje się dobrą dobrze. Maszynę Ci sprzedałem kiedyś. Bardzo dobrą. No Bym powiedział, że bardzo dobrą. No. Tym Fergusonem bardziej tu widzę, że pracuje ojciec, nie? Bardziej... No tak, tata tam Fergusonem, tym na wektorze. Aż może wstyd powiedzieć, ale nie kosił nawet godziny. Jakoś tak. Przyzwyczaił się, ale ogólnie jeden, jak i drugi bardzo lekko się nimi pracuje. Tak, różne te sprzęty się przerabiało, jak wspomniałem, ale czyli mają ten zapas mocy, fajnie wszystko. Zapas mocy i tak wszystko płynnie chodzi w miarę, jest to... No dzisiaj akurat ojca tu nie ma z nami, bo na pewno by był, ale muci właśnie trawy, tak? Jest trawy, tak, pogoda widzimy jest gorąco, upał dzisiaj. Tylko patrzeć, żeby nie zaczęło padać, bo taki wiatr się zebrał, ale właśnie Ferguson chodzi w trawach. A powiedz mi, ile to hektarów tych traw tak sieją to w okolicy? No tutaj sporo, powiem tego, bo w naszej gminie jest firma, jedna z większych, może na Polskę to może jest największa, albo tam w pierwszej piątce firma nasienna. No może tu nazwy nie będę, żeby nie robić jakichś niepotrzebnych, raczej niepotrzebnych, może potrzebnych, ale jest duża firma, która się zajmuje właśnie skupem traw, ziemniaków, zboża, ogólnie zbóż i tak dalej. Także tutaj wszyscy, większość to pod nich tutaj to robi, nie? Te trawy. A jakie najbardziej zboża podgąski siejesz? To co jest najbardziej takie, co one najbardziej lubią zjeść? Pszenica, przężyto, kukurydza, i owiec. Czyli wszystko. I owiec, wszystko przerobią. Że wszystko. Rzepak, jedynie rzepak, to sprzedajemy, to się kupuje w to miejsce, tam coś dokupujemy, jakieś zboże, nie? Także całą naszą, że tak powiem, to co obrabiamy, to tam w granicach tych 70 hektarów to wszystko przerabiają gęsi. Wszystko przerobią. Tak. Wszystko przerobią i później do portfela. Żeby było na nowego Rostelmasza. Różnie, właśnie. Różnie to bywa. Teraz ten okres jest taki, powiem, ciężki przez ten COVID, czy nie wiem jak to powiedzieć. Te ceny powariowały, ceny zbóż strasznie do góry, surowców strasznie do góry. Żywiec minimalnie, coś tam słyszę, że tam zakłady próbują, ale to i tak nie jest, ale że tak powiem, adekwatne. Te ptasie grypy żadne tam Cię na razie... Na razie odpukać nas tu omijają, ale był problem wielki. Na wiosną, niedawno się skończył, kurczę, problem z ptasią grypą, teraz słyszymy, znowu województwo łódzkie z ASF-em walczy, także rolnictwo jest cały czas, że tak powiem, borykane, jak nie z jednej strony, to z drugiej jakieś problemy się... Taką tu jesteś na pewno pierwszym inwestorem, jeżeli chodzi o taki odkup przez firmę Korbanek właśnie kombajnów, bo my teraz od tego roku, od tego sezonu firma Korbanek z fabryką Rostelmasza zrobiły takie uzgodnienia jakby pomiędzy sobą, że gwarantujemy odkup używanych kombajnów Rostelmasza. Wszystkich kombajnów, które Korbanek sprzedał nowe, to gwarantujemy odkup tych kombajnów po eksploatacji, tak? To jest taka ciekawostka. I to jest taki dobry przykład akurat dzisiaj u Ciebie, pierwszy taki przykład, że już zagwarantowaliśmy Ci ten odbiór i ten odkup i tak robimy. Jakbyśmy dali złą prawdopodobnie ofertę, to byś się na to nie zgodził, tak? Raczej nie, raczej by było to ciężkie. Zresztą znasz nas, że my nie lubimy przepłacać. Właśnie. Daniel, a mam do Ciebie takie pytanko, czy ten kombajn, jak nim popracowałeś 2 lata, możesz go spokojnie, z czystym sumieniem polecić następnemu, że tak powiem, właścicielowi? Pewnie, że tak. Będzie to u jak Was. się sprawował? U Was na pewno jeszcze przez serwis będzie tam przejrzany, żeby wszystko było doszykowane jak się należy, ale 2 lata chodził, można powiedzieć, bez żadnej tam awarii grubszej, bo tam typu żyletka czy coś, to jest nieuniknione, ale jak najbardziej na średnie gospodarstwa to jest maszyna, że tak powiem,
godna uwagi. No. Czekam, aż powiedz rewelacyjna. No, ale chciałem też powiedzieć, że ten kombajn będzie na naszej stronie do sprzedaży dalej oczywiście. Na stronie internetowej maszyny nowe używane, będzie można go po prostu tam odszukać i sprawdzić jego specyfikacje i jak wygląda i po prostu cenę i wszystko tam będzie, nie? No. Także Daniel, mam do Ciebie taki jeszcze mały kod do sklepu na 200 zł. Bardzo dziękuję. W sklepie możesz sobie to wykorzystać. Mam tutaj jeszcze stolicznają, prawdziwą taką, szkoda, żebyś mógł rozbić. Szkoda, że tu taty nie ma z nami, no. ale... Także to z ojcem razem sobie przepijcie, żeby Ci maszyna się sprawowała. Dziękujemy dobrze, bardzo. No szkoda, że taty nie ma, no ale akurat widzisz, no zajęcie, widać on tam pracę jest, ponad wszystko u niego tak, jest. No jest pogoda jaka właśnie, jest, trawy to są takie, że to no nie można czekać, żeby tam w ten, żeby, bo widzimy chmurzy się, no jak popada, to jest później problem. Także co, no to Daniel, dziękujemy bardzo. No również. Ja myślę, że nasza współpraca będzie się dalej układała tak, jak się układa. No liczę, że za 2 lata znowu coś powiem. No właśnie. Trochę się zawsze posprzeczamy, podroczymy, ale się fajnie wszystko kończy i no najważniejsze. I tyle, nie? Najważniejsze. Daniel, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia, hej.